Cześć! Zapraszam Was na odcinek pilotażowy nowego cyklu na moim kanale, w którym będę się starał przybliżyć Wam pokrótce studia zajmujące się grami VR. W tej serii znajdą się zarówno te większe studia, jak i te mniejsze oraz niezależni twórcy. Tytuł roboczy cyklu to Studio pod lupą. Tytuł może ulec zmianie, bo jak mówiłem jest to tytuł roboczy. Jeśli cykl Wam się spodoba, będę myślał nad nowym tytułem albo pozostawię ten. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie o tytule Studio pod lupą, a może macie jakieś inne pomysły na nazwę dla tego cyklu. Studiem, którym się zajmę w pilotażowym odcinku to Moon Mode, odpowiedzialny za grę Space Folk City, którą widzicie właśnie na ekranie i z której zrobiłem film ze swoimi pierwszymi wrażeniami. Mam również dla Was dwa klucze do gry Space Folk City na platformę MetaQuest 2. Zostańcie więc dłużej, gdyż pytanie konkursowe będzie dotyczyło właśnie studia Moon Mode, a odpowiedź na to pytanie znajdziecie właśnie w tym filmie. Moon Mode to zespół składający się zaledwie z 3 osób. Chris, programista i projektant gier, Therese, artystka i projektantka oraz Alex, zarządzanie muzyką, dźwiękiem i produkcją. Studio zostało założone w 2019 roku, jednak jako zespół cała trójka pracuje razem nad grami VR od około 2013 roku. Poznali się w Japonii, gdzie wszyscy pracowali w branży gier w japońskiej firmie produkującej gry o nazwie Vitae Backroom. Studio ma na swoim koncie pracę przy takich grach jak Paper Wall-E, gra wyszła na platformy Oculus Rift, Go, HTC Vive i odpowiada za nią właśnie Vitae Backroom, w której członkowie Moon Mode wtedy pracowali. Kolejną grą, do której się przyczynili jest Down the Rabbit Hole, z której również robiłem film na moim kanale. W przypadku tej gry Moon Mode zajmowali się produkcją artystyczną i audio dla ich studia partnerskiego Cortopia Studios. Jednak to właśnie Space Folk City jest ich pierwszym samodzielnym IP. No może nie do końca samodzielnym. Ponieważ Moon Mode liczy tylko 3 osoby, studio musiało się wspierać freelancerami z całego świata. Podczas mojej rozmowy z Alexem przyznał, że było ich w sumie około 9 osób i że rozwój gry odbywał się w 3 strefach czasowych. I mieli współpracowników w wielu różnych krajach. W Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, Szwecji, Brazylii, Węgrzech, Chorwacji, Niemczech i prawdopodobnie kilku innych, o których już zapomniał. Prace nad grą toczyły się podczas pandemii, ale ponieważ Moon Mode zawsze było firmą pracującą zdalnie, nie dotknęło ich to zbytnio. W tej chwili zespół nadal pracuje nad rozwojem Space Folk City, jednak są również na bardzo wczesnym etapie prac nad nową grą, na temat której Alex nie chciał jeszcze nic zdradzić. Najlepszym miejscem do śledzenia tego, co robi studio, jest ich Twitter lub kanał Discord. Wszystkie linki znajdziecie w opisie pod filmem. Możecie tam porozmawiać z zespołem Moon Mode, dowiedzieć się czegoś więcej o Space Folk City, jeśli zastanawiacie się nad zakupem gry, macie jakiś problem z grą lub chcecie po prostu się przywitać i powiedzieć, że Wam gra się podoba. Ktoś z członków zespołu na pewno odpowie na dręczące Was pytania dotyczące ich studia lub gry. A teraz przejdźmy do pytania konkursowego, a brzmi ono tak. Czym zajmuje się Alex w zespole Moon Mode? Ze wszystkich poprawnych odpowiedzi wybiorę 2 osoby, które otrzymają klucz. To wszystko na dzisiaj. Pamiętajcie o subach, łapkach, komentarzach, szczególnie komentarzach, bo jestem ciekaw Waszej opinii na temat tej serii. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Hejos!